Policja w GTA San Andreas jest chyba jedną z najbardziej denerwujących rzeczy, jakie możemy napotkać w grze. Skorumpowani gliniarze, policjanci, którzy łamią prawo, nie reagują na łamanie przepisów, czy nawet sami kradą samochody. W dzisiejszym filmie przedstawię wam ciekawostki o policji w grze GTA San Andreas, o których mogłeś nie wiedzieć. Jeszcze tak oczywiście na wstępie zachęcam cię do stawiania subskrypcji oraz łapeczki w górę, gdyż pod ostatnim odcineczkiem naprawdę bardzo zaskoczyliście mnie z aktywnością. Dużo nowych osób przybyło, tak więc zachęcam cię do subskrypcji, a ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Zaczynając od pierwszej ciekawostki, najpierw musimy zdobyć co najmniej 1 lub 2 gwiazdki poszukiwań. Kiedy już je zdobędziemy, zależnie od rodzaju broni, jaką mamy, broń funkcjonariusza również się zmieni. Na przykład jeśli mamy broń palną, policjant również będzie korzystał z takiej broni, a jeśli zmienimy na broń wręcz, policjant również to zrobi. Jeśli dokonamy szybkiej zmiany, to możemy zobaczyć, że występuje błąd, dzięki któremu policjant próbuje przeładować pałkę, tak jakby to był pistolet. Następną ciekawostką jest to dosyć dziwny fakt, że zarówno w Las Venturas, jak i w Los Santos istnieją oddzielne wnętrza dla każdego komisariatu, podczas gdy w San Fierro tego nie ma. Prawdą jest to, że wnętrza istnieją, ale z jakiegoś dziwnego powodu Rockstar nie dodał go do finalnej wersji gry. Aby znaleźć wnętrze komisariatu, będziesz musiał najpierw udać się do siłowni Los Santos, a następnie na mapie oznaczyć dokładne miejsce, które teraz widzisz na ekranie. Następnie z siłowni wylecieć poza mapę i kierując się w stronę punktu, który oznaczyliśmy na mapie. Możesz tam dotrzeć naturalnie lub używając pewnych trików. Po dotarciu tam zobaczysz znacznik, który oznacza wejście do wnętrza. Gdy wejdziesz, zobaczysz komisariat San Fierro, który jest perfekcyjnie wykonany. Naprawdę moim zdaniem jest 10 razy lepszy od tych wszystkich, które możemy zobaczyć w Las Venturas czy też w Los Santos. Naprawdę moim zdaniem dziwne, że nie dodali tego do oficjalnej wersji gry. Teraz zobaczymy ciekawostkę, którą prawie wszyscy znają o San Andreas, a mianowicie korupcję policji. Jeśli przejdziemy do garażu komisariatu Los Santos, możemy zobaczyć, że 2 policjantów otoczyło pieszego i znęcają się nad nim. To odniesienie ze strony Rockstar do korupcji i nadużyć policji. Jak wiele osób już wie, w rzeczywistości, a dokładnie w Stanach Zjednoczonych jest to dosyć bardzo powszechne, a jak wiadomo, Rockstar zawsze chce przedstawiać surową i brutalną rzeczywistość życia. Następnym faktem, który przedstawię, może się przydać osobom, które lubią strzelaniny. W tym konkretnym pojeździe policyjnym, który nazywa się Enforcer, otrzymamy opancerzenie, gdy do niego wejdziemy. Jest to w sumie dosyć logiczne, biorąc pod uwagę, że w tego typu pojazdach znajdują się bardzo dobrze chronieni policjanci, którzy pojawiają się, gdy przestępca jest zbyt niebezpieczny. Jest to w sumie dosyć przydatne dla takich początkujących graczy. Kiedy wchodzisz do dowolnego komisariatu w San Andreas, policjanci są nieszkodliwi. Jednak gdy wyciągasz broń, policjanci nagle stają się wrogo nastawieni i próbują cię zabić. Ta sytuacja wywołuje ciekawość, ponieważ nawet jeśli policjanci nie widzą, że zmieniasz broń, nadal otwierają ogień w twoim kierunku, co jest dosyć absurdalne. Przyjmując hipotetyczną sytuację, że mają niezwykłą zdolność do widzenia przez ściany lub są ukryte kamery, których nie dostrzegamy, można by zrozumieć ich reakcję. Ale jednak gdy próbujemy zrobić to samo obok policjanta na ulicy, to kompletnie nie zwraca on uwagi na nas i kontynuuje swoją drogę. Kolejna ciekawostka dotyczy wersji beta gry GTA San Andreas. Istnieje tam samochód policyjny, a dokładnie ciężarówka FBI, która nie może zostać zdobyta przez gracza oraz nie występuje w żadnej z misji. Nie jest także używana przez FBI. Może zostać zdobyta przez zastosowanie trainerów lub modyfikacji. Wiele graczy MTA może kojarzy ten pojazd ze względu na to, że jest on tam dostępny i na większości serwerach on występuje. Nazywa on się po prostu FBI Truck, uzyskuje przyzwoitą prędkość maksymalną, lecz ze względu na jej masę niezbyt dobrze się prowadzi i hamuje. Jest wzorowana na Cadillacu Gage Ranger. W sumie w samej grze tak naprawdę nie ma zbyt dużo zastosowań, tak więc przejdźmy do następnej ciekawostki. Jak już pewnie jakaś część osób wie, ostatnio nagrałem shorta, w którym omawiałem postać funkcjonariusza Tempenego. Jest on oparty na prawdziwym funkcjonariuszu z Los Angeles, dokładnie na Rafaelu Perezie. Jest znany głównie ze swojego związku z jednym z największych skandali korupcyjnych w historii policji z Los Angeles. Został uznany za głównego świadka, który ujawnił szeroko zakrojone nadużycia, korupcję i brutalność policjantów w jednostce. Następną ciekawostką jest to, że kiedy wejdziemy do komisariatu w Dillmore, zobaczymy, że jest identyczny taki sam jak z Los Santos. Nie jest to skopiowany komisariat, a jest to rzeczywiście ten sam komisariat, tylko że po prostu jesteśmy teleportowani w to samo miejsce. Można nawet dostrzec po samym wejściu do komisariatu, gdyż na dole ekranu wyświetla nam się napis, że znajdujemy się w komisariacie Los Santos. Jest to coś, co Rockstar zrobił, aby zaoszczędzić zasoby, ale szczerze mówiąc jest to dosyć średnie z ich strony. Teraz pokażę wam coś bardzo przydatnego związanego z policjantami. Jeśli wejdziemy do policyjnego samochodu mając 5 gwiazdek, to w środku znajdziemy strzelbę. Jest to pewnego rodzaju odniesienie do rzeczywistości, ponieważ w Stanach Zjednoczonych policjanci często mają przy sobie strzelby. Zauważcie, że dla każdego miasta w San Andreas istnieje specjalny model policyjnego pojazdu, co jest dosyć ciekawe. Chociaż istnieje tylko jeden skin policjanta w każdym mieście, wszyscy mają 3 różne głosy z różnymi dialogami. Jest to dosyć dobry ruch ze strony Rockstar, aby nie czuć, że zawsze widzimy tego samego policjanta, ale że są różni, chociaż wszyscy mają ten sam wygląd. A nawet w sumie wielu z nich ma dosyć zabawne dialogi.
Gdy odwiedzisz komisariat Las Venturas, zauważysz, że jeden z policjantów posiada tablicę, na której są wywieszone gazety i różne zdjęcia, które prawdopodobnie przedstawiają poszukiwanych przestępców. Jeśli spojrzysz na to, co znajduje się na zdjęciach na tablicy, to można ujrzeć postać o imieniu James, który jest głównym bohaterem gry Manhunt od Rockstar Games. Teraz przejdźmy do dosyć zabawnej ciekawostki, a mianowicie, gdy mamy 3 gwiazdki pościgu, presja ze strony policji wzrasta znacznie, wysyłając do nas policyjne helikoptery, aby nas zniszczyć. Jeśli bardzo uważnie przyjrzymy się helikopterowi, zobaczymy, że w środku dosłownie nikogo nie ma. Stało się tak dlatego, ponieważ PlayStation 2 nie miało tyle pamięci RAM jak inne konsole i oczywiście komputery, więc aby zaoszczędzić pamięci RAM na PlayStation 2 zdecydowano się usunąć ten detal, ponieważ nie był on łatwo dostrzegalny. Głosy policjantów to nie tylko temat korupcji, ale także nadużyć pod prysznicem w samym więzieniu. Aby odnieść się do tego tematu, dosłownie umieścili w prysznicach komisariatu w Los Santos dildo. Ten detal jest jednym z najbardziej kultowych i zabawnych elementów w całej grze. No i w sumie to by było na tyle w tym odcineczku. Oczywiście, jeżeli taki odcinek wam się spodobał, no to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale, bo tak jak już mówiłem, pod ostatnim odcineczkiem naprawdę sporo nowych osób przyszło, tak więc jeżeli jesteście zainteresowani dalszymi odcinkami właśnie z tej serii, no to oczywiście subskrypcja, najlepiej z dzwoneczkiem, tak aby was nic nie minęło. Tak więc bez przedłużania, to było na tyle, trzymajcie się, siema.